Cześć, jestem Lucjan Żurek i witam Was na moim kanale Topidrut. Jeśli chcecie wspierać kanał, zapraszam do opisu pod filmem, tam znajdziecie szczegóły, a za dotychczasowe wspieranie bardzo dziękuję. To jest w tej chwili dla mnie bardzo ważne. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna serię filmów o tym, jak wykonałem łóżko piętrowe dla 3 osób, dla moich 3 synów. Kształt tego łóżka jest pomysłem pani Joanny Żurek, wykonanie jest moimi rękami. Dlaczego w ogóle takie łóżko powstało? No, dlatego, żeby ograniczyć ilość miejsca, jakie zajmują 3 normalne łóżka. To chyba jest dość jasne. Dlaczego jest w kształcie litery L? Tu pomysł był taki, żeby każdy z tych łóżek służyło niezależnie i dawało taką samą wygodę korzystania, czyli żeby można było swobodnie na nim usiąść. Gdyby te łóżka były w pionie jedno nad drugim, byłaby szansa, że któreś z nich byłoby mniej wygodne. Prawdopodobnie to na dole byłoby, powiedzmy, pełnowartościowe do siedzenia, a pozostałe 2, no niestety ciężko byłoby tam głowę zmieścić, dlatego jest w kształcie litery L. Na drugim piętrze jest tak samo dużo miejsca. Z tym, że tu trzeba zwrócić uwagę na to, że u mnie jest dość wysoki sufit. Poziom sufitu to jest jakieś 2,60 m, gdzie typowo to jest jakieś 2,40 m, więc jest to jednak te 20 cm więcej niż typowa wysokość sufitu. Pytanie, z czego zrobić takie łóżko? No, dla mnie było chyba oczywista odpowiedź, bo miałem takie łóżko piętrowe, jak byłem młody i spałem na górnym piętrze i cały czas to łóżko się rozlatywało. W zasadzie nie korzystałem z drabinki, tylko wskakiwałem na górę i praktycznie codziennie trzeba było je skręcać, poprawiać. Było to łóżko drewniane, skręcone paroma śrubkami i klejone. To wszystko się rozpadało. Stwierdziłem, że dla 3 zdrowych, silnych chłopaków to trzeba jednak zrobić łóżko ze stali. I na początku nawet miałem pomysł, żeby nie skręcać niczego, tylko po prostu wszystko na miejscu zespawać. Później jednak dotarło do mnie, że lepiej będzie, żeby to łóżko było jednak rozkładane. Także dodałem tutaj śrubki. Całość chciałem, żeby była prosta w formie, natomiast jakby elegancji temu miało dodać malowanie. Malowanie na trawę w Minecrafcie. No i takie wykończenie, żeby te barierki, które tam są, były i przyjemne w dotyku, i jakieś eleganckie, ładne. Tutaj użyłem drewna jako te barierki, z tym, że one nie pełnią jakoś wielkiej funkcji konstrukcyjnej. Są głównie po to, żeby po prostu nie wypaść z tego łóżka górnego. I jasne drewno dlatego, że po pierwsze jego cena nie jest wygórowana, ale po drugie większość elementów w pokoju jest wykonana właśnie z jasnego drewna, przez co to lepiej będzie się komponować z resztą mebli, które już tutaj są. Tak samo podłoga jest dość jasna. To wszystko podyktowane jest tym, że szerokość czy wielkość okien w stosunku do wielkości podłogi jest dość nieduża, dlatego wszystkie elementy staraliśmy się tutaj zachowywać jasne, żeby było więcej światła i żeby było przyjemnie. I teraz pytanie, jakie profile? Chyba najprostszym rozwiązaniem to jest właśnie 50 na 50 ścianka 2. Może można dawać nawet cieńsze. To, co zrobiłem i to, co w zasadzie zawsze robię przy każdym projekcie, to jest przegląd istniejących rozwiązań, czyli pochodziłem sobie po sklepach, popatrzyłem, jakie grubości profile, jakie przekroje są używane do budowy łóżek. Niektóre z tych przedmiotów ciężko nazwać łóżkiem, bo przecież na łóżku nie tylko się śpi. I często takie łóżka się rozlatują. Kiedyś nawet miałem okazję spawać takie łóżko z dużego sklepu meblowego i w zasadzie jak zobaczyłem te spoiny, to były 2 spoiny szczepne. A gdzie jest spoina właściwa? No oczywiście, że to się urywa. Oczywiście, że te profile są jak z papieru. Bardzo delikatne spoinki, bardzo delikatne ścianki. Tam chyba więcej jest lakieru proszkowego. No i wszystko raczej jest z Chin. Tutaj dałem ściankę
2, może można było dać mniejszą. Jakoś wielkiej różnicy w cenie by tutaj nie było. Profil 50×50 jest bardzo typowy, łatwo go dostać. Też można dostać do niego zaślepki. Także to jest dość, myślę, prosty wybór. Na te deski, czy tam element dwumetrowy, około dwumetrowy, który będzie konstrukcją nośną, użyłem profil 80×20 ze ścianką 1,5. I to jest jak na łóżko bardzo mocno przewymiarowane, bo widziałem już takie rzeczy stosowane na łóżka, że no, lepiej tego nie komentować. Ja użyłem tylko tych 2 profili, no jeszcze na drabinkę, ale to jest zupełnie inna sprawa. Pytanie teraz poszło jeszcze o to, jak połączyć te profile. Ja bardzo chciałem unikać jakichś blach w dużej ilości śrub, chciałem to mieć czyściutko, prosto złożone. Poza tym kwestia wytrzymałości, jeśli mamy połączone 2 profile tylko do ścianki, no to druga ścianka nie pracuje. Ja zdecydowałem się na przewiercenie tego profilu 50×50, wstawienie tam tulei z nawierconym otworem, który będzie się chował łeb śruby imbusowej, śruby 8. No i w ten sposób całość jest bardzo niewidoczna, zachowuje właśnie taką prostą formę, a jednocześnie jest bardzo skuteczna. Tutaj też zdecydowałem się w wielu miejscach stosować szablony i bardzo dokładną obróbkę, no taką do 0, powiedzmy 2 mm, no to jak na budowę łóżka to jest dość dokładnie, żeby nie musieć parować tych elementów, bo jeden z elementów, ten po długości nośny, występuje w ilości 6 sztuk, więc dobrze byłoby, żeby one były zamienne. Ostatecznie tylko jeden nie jest zamienny, ze względu na to, że tam występuje troszkę inne połączenie. Natomiast pozostałe 5 sztuk jest zamiennych. Na tyle jest precyzyjnie to wykonane, że można było nie robić, nie oznaczać tego, który ma być gdzie. Jeśli chodzi o projekt, to najczęściej wysokość siedzenia jest w granicach 40 cm, czyli wysokość materaca. W tym przypadku właśnie była jeszcze kwestia wyboru materaca. Tutaj wybrałem materac najbardziej typowy 90×200, najbardziej typowy i jednocześnie materac pełnowymiarowy dla dorosłej osoby, bo dlaczego nie? Robię łóżko raz, parę lat minie, chłopaki dorosną, tak żeby mieli dużo miejsca. Też przez to, że ma 20 cm, zostaje około 20 cm pod spodem. Powiedzmy, że można byłoby jeszcze zrobić szufladę na bieliznę pod tym dolnym łóżkiem, bo będzie na tyle prześwitu. Czyli dolne łóżko ma na wysokości właśnie około 40 cm powierzchni materaca, także wygodnie się na nim siedzi i no, spełnia funkcję też kanapy. Z założenia łóżko miało być łóżkiem narożnym, czyli drabinki, które tutaj są po, powiedzmy, prawej i po lewej stronie, natomiast są od ściany odsunięte, są bliżej pokoju. I bardzo ważnym elementem tego wszystkiego było to, żeby nie robić słupka w środku, czyli żeby pod spodem był pełen prześwit. Przez to, że te elementy nośne są z profila zamkniętego 80×20 mm ze ścianką 1,5, to jest na tyle mocne, że nie ma takiej potrzeby, żeby tam cokolwiek dodawać czy wzmacniać. To jest po prostu solidne. Jeszcze taki drobny szczegół, to łóżko jest krzywe. Krzywe dlatego, że występuje pewna niewielka różnica pomiędzy grubością profilu a długością tych najdłuższych elementów, to jest rzędu 15 mm. I nawet początkowo chciałem tam dawać jakieś podkładki, czy jakoś to sztukować. Okazało się, że ta niewielka krzywizna, ta niewielka nierówność nie robi żadnego znaczenia i można to pozostawić w ten sposób. To jest pewne takie uproszczenie i ułatwienie
i później w ewentualnym demontażu, montażu, bo nie ma dodatkowych elementów. Tutaj wszystko jest takie samo, tylko jeden ten element nośny jest inny, ma specjalne wyżłobienie, żeby można było przykręcić je do tego podwójnego łóżka. Bo w tej chwili jest to tak zrobione, że to jest łóżko piętrowe podwójne i do niego jest dokręcone trzecie miejsce do spania. Jeśli chodzi o spawanie było robione i metodą TIG, i metodą MAG. Można byłoby to ograniczyć się do jednej metody, natomiast jeśli mam obie spawarki, to skorzystałem z obu i można byłoby to tylko TIG-iem robić i można byłoby to robić tylko MAG-iem. Może elektrodometoloną bym raczej nie próbował. Troszkę tutaj są potrzebne precyzyjne jednak ustawienia. Myślę, że półautomat byłby wystarczający w wielu wypadkach. Oczywiście zachęcam do budowy czegoś takiego, niekoniecznie w wersji trzyosobowej, bo można ten projekt obciąć i zrobić łóżko pojedyncze. Też bardzo wygodne, mocne łóżko, które jest pojedyncze, podwójne czy potrójne w pionie, to jest wtedy dość nawet łatwe. Jeśli chodzi o jeszcze właśnie wybór materiałów, to kątownik zimnogięty, chyba tam była ścianka dwójeczka, jako ten element, na którym się wspierają, czyli w ten sposób ten element dospawany do tego profila 80×20 stanowi podporę dla wypełnienia. Wypełnieniem w tej chwili są deski. Przy tej grubości materaca 20 cm nie potrzeba już żadnych dodatkowych sprężyn czy jakichś listewek, sklejek, które by dodatkowo to amortyzowały. W ten sposób jest bardzo wystarczająco. Przy okazji tego projektu powstało kilka narzędzi specjalnych, właśnie przyrządów, które mi ułatwiały zrobienie tego bardzo dokładnie, oraz używałem tutaj frezarki i tokarki. Z tym, że można byłoby nie używać tokarki i frezarki, natomiast jak mam, to używam. Szczególnie precyzyjne owiercenie otworów, do tego była bardzo przydatna właśnie frezarka, żeby rozstaw tych otworów był taki sam w każdym profilu i tak samo, żeby rozstaw owiercenia w blachach był taki sam. Też kwestia przyspawania nakrętek, żeby przyspawać nakrętkę, jak jest otwór odpowiednio duży, powiedzmy tam jest o pół milimetra większa średnica niż śruby, czyli jak jest 8, to 8,5, no to możemy, wkręcając samą śrubę, pomylić się, czy tam nierówno to przyspawać, plus minus pół milimetra, to jest bardzo dużo, dlatego powstało narzędzie, w którym jest kawałeczek części cylindrycznej właśnie o średnicy 8,4 mm i tu mamy już plus minus 500, także w ten sposób spawając nakrętki wiem, że są bardzo precyzyjnie w środku otworu, przez co i zgadzają się wymiary i łatwo wkręcić śrubę, bo wielokrotnie kiedy samo włożenie śruby, przyspawanie nakrętki powoduje jednak, że czasami ten gwint się zacina. Też kwestia była spawania tulejek do rozwiązania, ponieważ w środku jest spoina i to spoina wystająca, to są profile zamknięte, które są zgrzewane i w środku wystająca jest spoina i akurat chcąc, żeby ta spoina była schowana, doprowadziłem do tego, że musiałem zbudować rozwiertak płaski, który we wnętrzu tego profilu powoduje usunięcie tej wypływki, tej spoiny na gładko, żeby pręt, który tam, czy tuleję, którą chcę tam włożyć i spawać, no żeby można było ją płasko tam dokładnie do ścianki dosunąć. Także taki rozwiertak został zbudowany ze stali narzędziowej NC6. Dość prosty, tutaj swoją rolę spełnił. To było kilkanaście otworów do rozwiercenia, czy tam w zasadzie tych wypływek do usunięcia. Dziękuję Wam
bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, że będziecie oglądać następne. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jeszcze raz zachęcam do wspierania kanału i dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Miłego dnia. Cześć.